Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Dowbusz. To jest kolejny odcinek na naszym kanale na YouTubie, gdzie dzielimy się z Wami historiami naszych przedsiębiorczych rodaków. Pokazujemy również nasze projekty, głównie są to inwestycje na brytyjskim rynku nieruchomości, ale nie tylko. Chcemy pobudzać naszą przedsiębiorczość, pokazując Wam historię rodaków, którzy mają duże biznesy, tak jak jeden z odcinków z Michałem Krajewskim. Firma nazywająca się Stilo, gdzie zatrudniał kilkadziesiąt osób, pokazywał, jak taką działalność prowadzi, ale no, takie rzeczy mogą być dla osób początkujących nieosiągalne. Stąd też w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak prowadzi się mały biznes z pasją. Jesteśmy dzisiaj w restauracji, która się nazywa Passion Food, prowadzoną przez naszych rodaków, i opowiemy Wam, jak taką działalność się otwiera i prowadzi, z jakimi wyzwaniami się trzeba liczyć, ile trzeba wkładać serca i czy prowadzenie biznesu jest tak łatwe i tak lukratywne, jak może się nam wydawać. Więc zapraszam Was do środka. Dzisiejszym moim gościem będzie Jacek Suszka. Hej. Cześć Jacek. Siema, cześć. Więc Jacek jest gospodarzem i jest dzisiaj głównym gościem tego całego zamieszania. Cześć, witam wszystkich. Przyszliśmy dzisiaj tutaj, są to wczesne poranne godziny, z tego względu, żeby no, nie trafić na najbardziej ruchliwy czas, kiedy tak naprawdę wszyscy są tutaj skupieni na tym, żeby prowadzić restaurację i obsługiwać klientów. Tak więc mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Nie, skończę. Wszystko w porządku. I słuchajcie, przejdziemy do szczegółów, tak? No bo jesteśmy tutaj za granicą, tak? Nikt tutaj nie ma wujków, ciotek, bogatych rodziców, którzy mogą zostawić nam coś w spadku. Rodacy, którzy tutaj przyjeżdżają, Dobrze by było. głównie budują wszystko sami od zera, tak? Więc zanim przejdziemy do Twojej historii, chciałbym zapytać, gdzie w ogóle jesteśmy? Słuchajcie, jesteśmy w Barnsley, mieście Barnsley, to jest South Yorkshire. Niedaleko tutaj Dawida też, bo dosłownie 25 minut drogi chyba jest do Sheffield. Niedaleko też Leeds, do Manchesteru mamy godzinę drogi, niecałą w sumie. Także Barnsley, miasteczko górnicze kiedyś było, teraz się troszeczkę bardziej rozwija. W samym centrum, zaraz niedaleko jest Town Hall, czyli ratusz, tak, dobrze mówię, i stacja autobusowa, także jesteśmy w sumie w samym centrum, ale troszeczkę poza. Restaurację można znaleźć również na internecie, tak? Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Na Facebooku jesteśmy Passion Food Restaurant. Jeżeli chodzi o naszą stronę internetową, tam możecie znaleźć wszystkie nasze menu i wszystkie informacje odnośnie to, co robimy, skąd jesteśmy, jak to wszystko powstało. A strona passionfoodbarnsley.co.uk. Jakby ktoś nawet jechał w kierunku Szkocja, tak? To zawsze może po drodze zajechać. Jest jeden niedaleko. Zawsze nie? może po drodze 37. zajechać i skorzystać z Waszych usług. Od 37 zjazdu, nie wiem, 10 minut, nawet nie. Tak. Także Dla tych, M1. którzy chcieliby odwiedzić Jacka, to tylko chcę powiedzieć, że warto zadzwonić i zarezerwować sobie miejsce, bo z miejscem bywa różnie, tak? Ja wiem, że macie duże obłożenie i... Szczególnie na weekendy. Tak. Jesteśmy I trzeba się otwarci. upewnić, że Tak. dostanie się to miejsce. Ale też dlatego, bo tak jak widzicie, jest u nas tylko 6 stolików. Mamy oczywiście jeszcze miejsce na zewnątrz, później Wam pokażemy, jak to wszystko wygląda, ale 6 stolików, maksymalna ilość gości to jest 16 osób. Także miejsce jest naprawdę małe, klimatyczne, ale też z miejscem czasami, jeżeli chodzi o rezerwację, też nie jest łatwo.
czwartek. My jesteśmy tylko otwarci czwartki, piątki, soboty i niedzielę na lunch. Także zazwyczaj jesteśmy porezerwowani, jeżeli chodzi o weekend. Więc tak, jeżeli jesteście jeszcze tutaj z nami na początku tego filmu, dzisiaj będzie dosyć sporo tematów. Mianowicie poruszymy historię Jacka, dlaczego restauracja, jakie są tutaj osiągnięcia w tym biznesie, trafione i zbudowane pomysły, jak prowadzi się taki biznes, koszta i wszystko z tym związane. Czy można odnaleźć balans w życiu prowadząc taką restaurację? Troszeczkę prywatnie też popytamy Jacka, czy to jest jedyne jego źródło dochodu, czy również dywersykuje. Plany na przyszłość, tak? Więc sporo tematów dzisiaj poruszymy i zaczniemy od Twojej historii, Jacek. Moja historia. No ja jestem w Anglii od 16 lat. Mało tego, od 16 lat jesteśmy w Barnsley, także jest to tak, można by powiedzieć, że to jest nasz drugi dom. Mamy dwójkę dzieci, mamy dwójkę chłopaków, którzy już są w szkole, także można by powiedzieć, że są tutejsi. Jeżeli chodzi o restaurację, no bo o tym tak naprawdę rozmawiamy, jesteśmy już na rynku od 5 lat. Otworzyliśmy restaurację w 2005 roku. No i co? Co jeszcze mogę powiedzieć? Mów. No ale przyjechałeś i od razu otworzyłeś restaurację? Nie, przepraszam. No tak, czyli żeśmy przyjechali w 2005 roku. Najpierw ja tutaj byłem, później ściągnąłem moją przyszłą żonę. Półtora roku później. No i jak każdy, jak większość oczywiście emigrantów przyjechało tutaj na rok, a zostało troszeczkę dłużej. Co? Przerobiliśmy chyba wszystkie możliwe prace od fabryki. Ja oczywiście się wychowywałem w gastronomii warszawskiej, także i troszeczkę tutaj pracowałem w gastronomii i za barem, i w hotelu, i w drugim hotelu. Pracowałem też jako sales representative, czyli jako sprzedawca. Jeździłem z jedzeniem vanem, taką lodówką. Także przerobiłem dużo różnych prac. No i co? Stwierdziliśmy, że trzeba pójść w tą stronę gastronomii. Zawsze sobie obiecywałem, że do gastronomii nie wracam, no ale zostało tak, że tylko tak naprawdę w tym się najlepiej odnajduję. To skąd się wziął w ogóle pomysł na tą restaurację, tak? Nie pasowało już Wam praca na etacie, chcieliście zaryzykować, bo jakby nie patrzeć, wiąże się to z dużym ryzykiem. Musicie zainwestować zaoszczędzone pieniądze i nie wiadomo, czy biznes w ogóle się uda, tak? Wiesz co, my żeśmy to otworzyli i to jest szczera prawda, my żeśmy to otworzyli, otwórzmy sobie restaurację, będzie fajnie. Otwórzmy sobie małe miejsce. Na początku żeśmy zaczęli robić cateringi, czyli robiliśmy jedzenie na imprezy okolicznościowe. No i w pewnym momencie mieliśmy już troszeczkę więcej tych zamówień. No i wypadałoby znaleźć jakieś miejsce, w którym mielibyśmy jakąś bazę. Także żeśmy zaczęli szukać to miejsce w Barnsley. No i trafiło się to. Pomalutku żeśmy tutaj wyremontowali i otworzyliśmy to jako kawiarnię. Czyli robiliśmy śniadania, lunche. Z biegiem czasu żeśmy się uczyli, co daje większe przychody, co daje mniejsze, co jest lepsze. Także w sumie cały czas się uczymy, nawet i po 5 latach. No i co? No i zostaliśmy tutaj, także jesteśmy, cały czas trwamy, mimo pandemii cały czas ciśniemy, także to też jest fajna rzecz. Czyli biznes już prowadzicie tutaj przez 5 lat, tak? Od 5 lat. I dalej trwacie, bo jednak przetrwaliście też pandemię, a koszta stałe są, które trzeba opłacać. Trzeba, tak. Więc może zanim przejdziemy do kolejnych punktów, przejdziemy do tego, co tu jest w ogóle do dyspozycji, tak? Więc mamy tutaj tą część, to jest część, gdzie jest właśnie front restauracji, tak? Z tyłu mamy kuchnię. Przejdziemy dalej. Kuchnia jest otwarta, także goście, którzy siedzą tutaj w restauracji, mogą sobie zobaczyć, jak kuchnia urzęduje. Tak, że czyli jak jest robią wszystko gotowane, na jak to świeżo. jest wszystko robione. Jeżeli chodzi, przepraszam, ale lodówka my mamy dzisiaj nieczynne, dlatego Dawid wpadł na nagranie. Na nagranie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kuchnia jest bardzo malutka, tak jak i restauracja jest bardzo malutka, także wszystko kontrolujemy. Centrum dowodzenia jest tutaj, także tutaj jeszcze jest ten bar i kuchnia jest dalej. Uwaga, bo co chcę wam tylko powiedzieć.
tu jest kameralnie, ale masz cały czas pełne obłożenie i klientem docelowym to nie jest Gościem, no. nie jest tak naprawdę nastawiona kuchnia tylko na Polaków, że ludzie przychodzą i zjedzą gołąbki, tylko głównym klientem tutaj jest Brytyjczyk, który się przekonał do waszego tutaj kunsztu, tak? Znaczy, tak, my mamy bardzo dużo naszych rodaków, którzy nas wspierają, za co dziękujemy przez wiele, wiele lat. Notabene, jeżeli chodzi o na przykład followersów na ludzi, którzy nas obserwują na Facebooku, mamy większy procent naszych rodaków niż Anglików, ale w pewnym momencie wyszliśmy z założenia takiego, że jesteśmy na angielskiej ziemi i wszystko robimy w tutejszym języku. Na początku żeśmy robili na przykład posty, menu, żeśmy robili po polsku, ale stwierdziliśmy, że jednak jeżeli jesteśmy tutaj, też musimy wcelować w gościa angielskiego, żeby propagować, żeby pokazać te nasze smaki i to, co robimy. Także wszystko to, co teraz mamy, czy menu, czy posty, czy strona internetowa, oczywiście my się komunikujemy po polsku, jeżeli Przychodzą goście polscy mamy klienci, polsku, tak. oczywiście, że tak. Ale nastawiamy się Na otwarcie coś na wszystkich klientów. Tak, dla wszystkich. No Jesteśmy i dla przekonali się wszystkich. do twojej kuchni? No tak. Mamy bardzo dużo gości, którzy są z pokolenia pochodzenia polskiego. Oczywiście ciężko im jest się komunikować. Bo na przykład po polsku. rodzice czy tam dziadkowie byli Tak, po wojnie. dziadkowie tak? po wojnie uciekali z Polski, bo byli prześladowani, także wszyscy tutaj do kopalni. Też bardzo dużo żołnierzy tutaj stąd, ci co walczyli. Wyobraź sobie, że ostatnio poznałem właśnie też starszą Angielkę tydzień temu i też wspomniała, że ma nawet nazwisko polskie, że jej Tak. rodzice byli Polakami, ojciec był pilotem i po prostu też się osiedlił się tutaj i właśnie w Barnsley pracował w kopalni. No, Tydzień tutaj temu nam są właśnie takie powiedziała. historie Polaków z pokolenia, że naprawdę bardzo dużo mamy historii takich. Ostatnio miałem gości angielskich oczywiście, ale pan z pochodzenia Polak i mówi, że ja jestem urodzony w Anglii, ale serducho mam polskie. I ostatnio tak, i serducho mam polskie, także mają bardzo duży sentyment. Nawet jeżeli nie byli w Polsce, to na pewno chcą się wybrać. Dobrze, to więc tak, przejdźmy teraz dalej. Tu mamy restaurację, mamy tutaj, Dobra, przepraszam, że przodem, mamy tutaj... Dobra, z restauracji można wyjść, można obok wejść, to jest taki malutki courtyard, czyli nie wiem jak to przetłumaczyć, powiem szczerze. Taki nasz mały ogródek jest tutaj. Prócz tego mamy jeszcze taras na górze, ale jeszcze chciałbym Wam pokazać obok. Do nasi dyspozycji sąsiedzi- macie lokal. Tak, mamy lokal. Przepraszam za hałas, ale tutaj jest cały czas coś robione. Jakiś remont, tak? Cały czas tutaj jest to ulepszane, bo tutaj przez ostatni rok tu była miazga, jak to się mówi brzydko, ale teraz już jest wszystko pomalutku doprowadzane do stanu użytkowania. I wcześniej też tutaj mieliście Też było węgiel. wesela robiliście tutaj też, tak? Tutaj przez 5 lat, jak jesteśmy, mamy restaurację, to współpracowaliśmy z naszymi sąsiadami, także jeżeli nasi rodacy, ale nie tylko, chcieli zorganizować jakieś większe imprezy, eventy, robiliśmy tutaj, organizowaliśmy tutaj Andrzejki kilka lat wstecz. Także zawsze żeśmy ustawiali. Na naszej stronie można zobaczyć catering, który żeśmy robili i bardzo dużo zdjęć jest właśnie z sali na górze. Ja No zaraz ty wam sam pokażę. kiedyś wspomniałeś, że obsłużyłeś tutaj 40 polskich wesel około, tak? No, przez 5 lat trochę weszło. No. Okej, to wejdźmy do Dobra, środka i opowiedz, chodźmy. Zapraszam Was. co jest po tej stronie. Najpierw zobaczmy sobie wszystko na dole. Patrzcie. Tutaj Troszeczkę jest ciemno jeszcze. Tak, tak. Tutaj wygląda to tak, że bar oczywiście jest dostępny. Miejsce jest na około zasiadane około 120 osób. Także to fajnie jest do tego. Bo jest to jeszcze teraz druga sala tam, tak? Tak, mamy jeszcze tak zwany VIP room z osobnym wejściem. To jest wszystko zamykane. Tutaj też jest osobny bar. Nie przejmujcie się tym wszystkim, bo to jest, tak jak mówię, wszystko jest zamknięte teraz, to działa jako venue, czyli na imprezy okolicznościowe. W planach jest jeszcze dużo innych rzeczy, nie wiem, live music na przykład. Tutaj też mamy osobny bar.
Tutaj możemy posadzić około 20 osób przy jednym stole. Także tutaj żeśmy organizowali swojego czasu bardzo dużo komunii i takich urodzin, takich mniejszych imprez okolicznościowych. Tutaj można się zamknąć, jest osobna toaleta, osobny bar, nawet jest osobne wejście od tyłu. A, okej. Także Można oddzielić to od głównej sali, tak? Tak, Jakby ktoś można chciał to po prostu oddzielić. zrobić Tak, taką ta sala ma mniejszą też imprezę. swoją toaletę tutaj, ma też swoje wyjście też na boki. Teraz ostatnio zwróćcie uwagę na tą ścianę, to jest ciekawe, bo ta ściana była ogólnie, ona była zakryta i oni ją kuli przez bardzo długo czasu, bo to rodzina też prowadzi my sobie tutaj współpracujemy i te szyby, one są podświetlane od tyłu. Przepraszam, ale niestety nie mogę wam tego pokazać, bo nie wiem jak tam podłączyć, a żeśmy próbowali i one są na różne kolory rzucone. Ostatnio też fajnie, bo żeśmy ten mecz oglądali na dużym ekranie, także też fajny klimat można stworzyć. Można zobaczyć, okej. No. I teraz co, jest jeszcze piętro, tak? Jest jeszcze piętro, pokażę wam piętro. Dobra, tutaj oczywiście jest główne wejście, a tutaj sobie zobaczcie, i jeszcze jest jedna sala. Okej, jesteśmy na górze. Ok, a to wygląda tak. Tu jest troszeczkę mniejsza sala, ale możemy posadzić tutaj około 40 gości. 4 osoby, żeśmy tutaj tak robili. Też jest z osobnym barem, osobna toaleta. Tam macie taką małą lożę, że można sobie usiąść, odpocząć. Tutaj zazwyczaj DJ sobie stał i się składa, że my tu kiedyś mieliśmy okoliczność, gdzie właśnie byłeś, tak? Tak. Także tutaj też jest naprawdę fajny, można stworzyć klimat. Fajną atmosferę. Wszystko jest podświetlane. Jejku, no fajnie. Ładnie, naprawdę. czysto, schludnie, tak? Tak, nie wszystko jest jest typowo naprawdę- brytyjski albo azjatycko-brytyjski lokal, gdzie się, Przyznam szczerze, gdzie się że- przyklejamy tak. do podłogi albo do stołów, tak? Przyznam szczerze, że troszeczkę z moją małżonką troszeczkę tutaj żeśmy pracy włożyli w to, żeby ten wizerunek troszeczkę był lepszy. I teraz tutaj następne czary-mary. Zobaczcie sobie. Czyli z tej drugiej sali można wyjść na zewnątrz. I to jest taras, na którym też sadzamy gości, jeżeli mamy otwartą restaurację. Wszystko zależy od tego, czy jest tutaj jakaś impreza okolicznościowa, czy nie. No jest to fajne miejsce, bo tak, mogę, że ktoś sobie od tak. razu wyjść tutaj, na przykład niektórzy palą, wyjść na papierosa, Tak, bo się przewietrzyć, zamiast iść na Wszystko ulicę. jest podgrzewane także też zależy od pogody, bo Tak. ta ściana jest otwarta, także jeżeli jest naprawdę zimno, no to jest zimno. Także zapraszamy. No z ale są plecakami. grzałki, Tak, są więc na grzałki. pewno jest... Tutaj na spokojnie można posadzić. Oczywiście to też jest bar, który jest otwierany i tutaj stąd są serwowane drinki. Zobaczcie sobie, bo my to widzimy tutaj jak stoimy, a wy sobie zobaczcie jak to wygląda z tej strony, czyli to jest wszystko połączone. Jak tutaj zerkniecie na dół, przepraszam, ale tutaj sobie, ja to przesunę. Jak tutaj sobie zerkniecie na dół, to właśnie stąd żeśmy zaczęli. Czyli stamtąd żeśmy zaczęli, weszliśmy do środka? sali, do środka, tak. To jest taki troszeczkę labirynt, ale jeżeli... No i schodami jesteśmy w stanie Tak, wrócić i do miejsca. schodami sobie wracamy do restauracji. Zapraszam. Go, let's go. Dobra. Jacek, 5 lat w biznesie, czy mamy tu jakieś osiągnięcia? Prywatne czy biznesowe? Tak. Biznesowe. Zacznijmy, tam słuchaj, bo widzę tutaj Best Breakfast, zwycięzca 2017 roku. Tak. To akurat była fajna historia, bo my żeśmy kiedyś mieli otwarte na śniadania i lokalna gazeta, taka bardzo poczytna, wbrew pozorom, zorganizowała taki konkurs. No i nasi goście musieli Wytypować. tak, wytypować, ale to też było nie takie sobie, że ktoś tam odznaczył tik na Facebooku i było wytypowane, tylko fizycznie trzeba było kupić gazetę, trzeba było wypełnić jakiś tam slip i oddać albo wysłać do biura. A biuro jest tak naprawdę tutaj gdzieś niedaleko. No i mieliśmy akurat takie szczęście, że żeśmy wygrali z naszą polską kanapką. Tak. Z polską kanapką. I tam był i ogór, i kiełba, i ser, i tam, no po polsku. Kanapka po polsku, oczywiście składana. Także ten człowiek, który tutaj był z tej gazety, on właśnie tą kanapkę zjadł.
No i taka właśnie historia, żeśmy wygrali, dostaliśmy taki puchar tam stoi, dostaliśmy coś takiego, także fajnie, śmiesznie. No i gdzie teraz są te śniadania? Nie ma śniadań, bo jest to proces uczenia się. Ja z takiego założenia wychodzę, że wszystko proces uczenia. Mieliśmy śniadanie, mieliśmy lunchy, mieliśmy kolację, mieliśmy catering i tak dalej, i tak dalej. Wszystko życie i czas weryfikuje, czyli jeżeli już żeśmy dostali ten system, który tam liczy nam statystyki, stok i tak dalej, to po jakimś czasie usiadłem, przeliczyłem 6 miesięcy do tyłu, mówię, dobra, śniadanie się zupełnie nie opłacają, bo jest to nie dlatego się nie opłacają, bo nie wiem, bo się mało go sprzedawało, tylko miejsce nie jest dostosowane do większej ilości osób. To musi być duża ilość osób, żeby to miało rację bytu. Jeżeli ktoś Śniadania są dosyć też tanie. Tak. Śniadania to jest, tym bardziej jeszcze w takim miasteczku górniczym kiedyś, już teraz nie. Także tutaj naprawdę, no South Yorkshire jest, to jest zupełnie inna mentalność niż na przykład Londyn, czy nie wiem, nawet Czyli Manchester. konkluzja jest tego taka, słuchajcie, tak jak macie na przykład zasadę Pareto, tak? Że 20% naszego wysiłku przynosi nam 80% zysku, tak? Tak. Więc nie warto skupiać się na wszystkim, co da nam pieniądz, bo możemy po prostu tą moc i tą siłę taką naszą przerobową przerzucić na tą część biznesu, która jest dla nas najbardziej efektywna. Tak. A sam jak powiedziałeś, to nie jest środek Londynu, że mamy tutaj tłumy mijające. No nie, tutaj footfallu nie ma w ogóle. Mijające ten lokal w drodze do pracy, na przykład w biurze, że ktoś po prostu wchodzi, łapie śniadanie i wychodzi. Tak. No to jest tak bardziej zaciszne miejsce. A my tak? żeśmy w ogóle chcieli stworzyć miejsce, do którego ktoś przyjdzie, usiądzie, poczeka, spróbuje, skosztuje, posłucha muzyki. Zrelaksuje się. Do tego żeśmy tak naprawdę doszli, bo teraz goście przychodzą, oni siadają, jak jest ktoś pierwszy raz. W związku z tym, że ja tu jestem praktycznie cały czas, jestem twarzą, W restauracji. plecami, rękami. Moja małżonka jest osobą, która wszystko to, co jest na talerzu, tworzy, a ja to sprzedaję. Taka jest moja rola tutaj. Ale nie tylko, bo nie uważam się za biznesmena, bo ja cały czas tutaj jestem. To jest biznes rodzinny. Tak, to jest biznes rodzinny, my sobie go Pielęgnujecie. szlifujemy, pielęgnujemy przez ileś tam lat, obliczamy, co nam się opłaca, co nam się nie opłaca na dłuższą metę. Także stworzyliśmy to, co chcieliśmy. Trzymaliśmy się, nie było to łatwe, ale stworzyliśmy miejsce, do którego można usiąść, posłuchać muzyki. Goście, ci, którzy pierwsi na przykład raz są, to widzę, że siadając obserwują, patrzą naokoło, aha, to jest to, czasami wstają, czytają sobie. Wcześniej było więcej tego, ale zrobiliśmy troszeczkę więcej w związku z tym, że COVID, żeśmy powiesili takie firaneczki, tak, dekoracje, żeby to dodało jeszcze takiego fajnego uroku. Także notabene musieliśmy troszeczkę zdjąć z tych ścian, ale było tego więcej. Także Okej, był taki więc przejdźmy dalej małe muzeum. Przejdźmy dalej do tych konkretów, bo widzę, że więcej tutaj jest tych nagród. Mamy Passion Food. To jest akredytacja. To jest akredytacja, czyli to, żeby dostać akredytację w Best Bar None, lokal musi spełniać wymogi. Czyli, nie wiem, wszystkie antypożarowe, obsługa gościa. To jest bardziej stricte pod wszystkie legalne rzeczy niż na przykład jakie jest jedzenie. Okej, rozumiem. Także tona papierów do wypełnienia, tona. My żeśmy na wielkiej gali żeśmy dostali tą akredytację. Tutaj w Barnsley niedaleko, także to też jest jakieś osiągnięcie dla nas z tego względu, że ja spędziłem ogromny ilość czasu, żeby te wszystkie dokumenty zebrać, poznać, przeczytać i tak dalej. TripAdvisor. Dobra, jak każdy wie, TripAdvisor jest miejscem, w którym się szuka miejsc, ale w większości restauracji, pubów, miejsca, gdzie można wyjść i zjeść. Jesteśmy na TripAdvisor od w sumie 2017 roku. Cały czas się plasujemy na tych pierwszej trójce w Barnsley. I tak, mam
zdobyliśmy, jest to Certificate of Excellence, czyli to jest miejsce, gdzie średnia jest wyciągana z opinii, tak? I oni, congratulations, wysyłamy Ci certyfikat, gratulujemy Passion Food, zdobyłeś Certificate of Excellence. Mamy z 2018 roku, mamy z 2019 roku, z 2020 roku też mamy, tylko że nie Certificate of Excellence, z tego względu, że pandemia ograniczyła akurat tą wygraną. Dostaliśmy Travel Choice, czyli wybrany przez gości wokoło. Tak, to Okej. mniej więcej. No bo ludzie już nie podróżowali podczas Tak, pandemii, tak. Także można by powiedzieć, że mamy co roku, dostajemy taki certyfikat i to jest fajne, to jest miłe, że No ale słuchajcie, co roku, gościom. bo trzeba cały czas tego biznesu doglądać, żeby był cały czas jak na najwyższym standardzie, bo to nie działa w ten sposób, że raz w którymś roku zrobili dobrą robotę i potem już do końca życia zbierasz laury, tak? Bo cały czas przyjeżdżają nowi klienci, wystawiają swoje opinie i trzeba dbać o to, żeby utrzymywać się na tej powierzchni, tak? Bo inaczej jak już ktoś się na przykład wypali, nie przykłada, nie wkłada do tego serca, to biznes zaczyna się powoli zwijać, aż się w końcu niestety może zamknąć. Więc jak mówimy tutaj właśnie o pomysłach, to może wspomnimy o tym, ile tutaj pomysłów było trafionych, ile było spudłowanych. Niektóre mogły być oczywiście dobrej intencji i wierzę, że będą świetnym tutaj i lukratywnym pomysłem, ale na przykład no, jakieś okoliczności dookoła mogły je zniszczyć. Tak więc chcę Wam tutaj tylko zaznaczyć, że jak ktoś ogląda przedsiębiorcę i widzi człowieka, który radzi sobie w swojej dziedzinie, to widzi tylko to, co jest na froncie. Nie widzi, ile każdy z przedsiębiorców miał wcześniej różnego rodzaju pomysłów, ile z tych pomysłów nie wyszło, stracił na to czas i pieniądze. Ludzie tylko widzą to, co jest na froncie, tak? Więc ja wiem ze swojego doświadczenia, bo miałem też wiele wcześniej pomysłów, które oczywiście też nie wypalały, przede wszystkim na starcie, zanim odnalazłem gdzieś tam swoją niszę i jestem przekonany, że w Twoim przypadku było podobnie. Było. Znaczy w naszym, czyli moi... Twoim, tak. I żony. I żony, tak. Było podobnie, mieliśmy kilka pomysłów, oczywiście wszystko związane z gastronomią, większość związana z gastronomią. No, przecież pomysłem można by mówić o śniadaniach, które może nie tyle nie wypaliły, tylko po prostu żeśmy zrezygnowali, bo najzwyczajniej w świecie się to nie opłacało na taki mały lokal. Ale też mieliśmy pomysł i to akurat było przez bardzo długi czas, robiliśmy fine dining, czyli zasiadane kolacje, wcześniej rezerwowane, to też nam przez jakiś czas fajnie szło, tylko w tym samym czasie, kiedy robiliśmy fine dining, mieliśmy stały kontrakt z lożą masońską. Zaraz obok jest... To jest kontrowersyjna w ogóle tutaj sytuacja, loża masońska. Żeby uciąć od razu wszystkie teorie spiskowe, a może i nie teorie spiskowe, to są po prostu, słuchajcie, klienci, bo ja wiem, że dużo jest teorii, że loże masońskie kontrolują świat. No tak naprawdę teorii spiskowych jest tyle, co ich pomysłodawców. Mamy nawet jakąś religię, potwór spaghetti, co możecie sobie znaleźć w internecie, więc żeby tu zaraz nie było powiązania, że Jacek jest tutaj w grupie kontrolującej świat. Jacek skupia się na restauracji i budowaniu swojego... z 6 stolikami. I zbudowanie swojego tutaj biznesu, więc będąc już przy tej loży... No ciekawa sprawa, bo... Wielkie Brytanie, jeszcze raz, Wielkie Brytanie jest pełno właśnie takich... Tak, tu jest bardzo dużo, to jest też fajne. Wbrew pozorom nie jest to ani nic strasznego, to są normalni ludzie, którzy się spotykają i naprawdę... Lokalne dziadki. Lokalne dziadki. Teraz, no tak, dziadki już średnia wieku 65 w górę. Ale do czego zmierzam? Do tego, że żeśmy przez 2 lata, można by powiedzieć, karmili tutaj obok mieliśmy, jest cały czas w sumie, ale w związku z tym, że nastały ciężkie czasy, pandemia, no niestety kontrakt się skończył, a z tego względu, że tak jak wspomniałem wcześniej, średnia wieku to jest około 65 lat, czyli ten ryzyka. Największego ryzyka grupa. Tak, grupa największego ryzyka, właśnie, dzięki. Także i
dzięki temu, przez to, my żeśmy skończyli to, co wcześniej wspomniałem, kolację i otworzyliśmy restaurację od godziny 17, bo od godziny 17 do 22 z jednym menu. Ci, co troszeczkę ogarniają gastronomię, to wiedzą mniej więcej, na jakiej zasadzie to działa. Także... Więc mamy tak, mamy lożę masońską, co było jeszcze? A mieliśmy epizod, gdzie, i to też przez pandemię nam się wykruszyło, gdzie mieliśmy szansę karmić Championship, drużynę w Barnsley. Żeśmy chyba w trakcie pandemii przygotowywali dla nich jedzenie, tak czy siak, ale w związku z tym, że stadiony były zamknięte i wszystkie facilities, wszystkie kuchnie, mamy tam swoją kuchnię, no to się wykruszyło. Także Więc tak naprawdę może wróci, może nie, na ten moment Ale zostaliśmy tutaj. Jesteśmy, to jest dużo, nasze dużo jednak królestwo. ta pandemia wyrwała z waszej działalności. Trochę tak, ale dzięki temu przewartościowaliśmy troszeczkę to, co mamy, przewartościowaliśmy czas poświęcony na to wszystko. Robimy teraz tak, żeby ten balans zostawić też i w domu. Mamy 2 dzieci, także 2 fantastycznych chłopaków. Czyli tak naprawdę z pudłowanych rzeczy były co? Jedynie śniadania? A były jakieś inne pomysły? A może zróbmy ekstra zapiekanki, hot dogi, hamburgery? Robiliśmy zapiekanki, robiliśmy... A, czyli jednak więcej. jest tych No, pomysłów. robiliśmy zapiekanki, tylko że to może nie tyle nie było trafione, tylko że próbowaliśmy przeżyć. Dzięki pandemii, przez pandemię próbowaliśmy przeżyć, czyli w pewnym momencie zamknęli nam jedyne źródło dochodu, gdzie goście do nas przychodzili i musieliśmy się przekwalifikować. I to było na przykład na samym początku nieudane. Dobra, zamykamy restaurację, Ola, to mówię, moja małżonka, mówię, dobra, Oluś, robimy wynosy. Skleiliśmy wynosy, ty będziesz gotować, ja będę jeździł, żeby oszczędzić no bo nie wiadomo jak to będzie wszystko wyglądało, czy dalej będziemy musieli to opłacać, nic nie było wiadomo. To żeśmy rozwozili jedzenie przez 4 dni. I po 4 dniach żeśmy usiedli i powiedzieliśmy, to się w ogóle nie kalkuluje, to w ogóle nie ma, my nic nie sprzedamy jeszcze z dowozem. Jeżeli chodzi o wynosy, to żeśmy całkowicie raczkowali, nie wiedzieliśmy jak to ugryźć. Dopiero po jakimś czasie ja zacząłem podglądać inne restauracje, co robią, jak robią. Jak przyczaiłem się taki żółwik i zobaczyłem, jak to wszystko funkcjonuje. Także jeżeli ktoś myśli, że no dobra, zamknęli wam restaurację, no to dajcie na wynosy. To jest zupełnie inna formuła biznesu. Zmienić restaurację na wynosy. My żeśmy się tego uczyli przez prawie rok. Także cały czas jesteśmy podłączeni pod Uber Eats i Just Eat, ale na przykład na te 2 platformy musieliśmy czekać prawie 3 miesiące. Mało tego, każda z tych platform zabiera 30%. Także pamiętajcie wszyscy... Wow, to naprawdę ogromną marżę mają. No, jak zamawiacie coś przez Just Eat albo Uber Eats, a macie blisko tą restaurację, to lepiej podjechać i zamówić i odebrać, bo... No, bo 30% Potężny marż, ale to biznes świetny, ktoś wymyślił aplikację i... No. A faktem, że to wszystko jest zorganizowane bardzo, dostawy i tak dalej, jest to fajnie zorganizowane, ale summa summarum 30% to są ogromne, kolosalne pieniądze. Just Eat jeszcze zabiera podatek od tego 30%, czyli 30% plus 20% taksu. Okej. Czyli wychodzi jakieś Jest duży 34. koszt. No ale 36. to gdzieś tam marża jednak jest, czy to jest po prostu cena dodana potem do produktu i klient ją ponosi? Nie. Ja wystawiam produkt, dlatego też z czasem żeśmy się nauczyli, że okej, Ola, czyli co? Czyli mamy taką samą cenę jak w karcie, czyli ktoś może przyjechać i odebrać z karty, to coś, co robimy w restauracji, zapłacić tą samą cenę, co na Just Eatie, bo musimy podnieść ten Just Eat. No jak Oczywiście, będzie mniej, tak. to będzie mniej, ale musimy podnieść ten Just Eat, bo... No nie ma sensu robić czegoś, na czym się nie zarabia, tak? No nie, bo to jest... Trzeba też czegoś... Tak, także stoły już były prowadzić to, niepotrzebne. tak funkcjonować. Trzeba było całkowicie się przerejestrować, jak to się mówi, zmienić myślenie na pudełeczka, na torebeczki, na wynos i taka historia. Przejdźmy bardziej teraz do biznesowych rzeczy. Tak. Jak prowadzi się taki biznes? Na co powinno się zwrócić uwagę? Jakie powinniśmy mieć papiery, licencje, księgowość, koszta, podatki Okej. i potencjalne może zyski, jak jest normalny rok?
Gastronomia się, moim zdaniem, otwiera z miłości. Jeżeli ktoś otwiera swoją gastronomię, to naprawdę albo lubi gotować, albo chce się sprawdzić, albo, nie wiem, pracował w gastronomii. Później oczywiście, jeżeli tego dobrze nie przemyśli, to realia go biją w twarz bardzo. No i bardzo I dużo tyle- restauracji otwiera i się, tak. przepraszam, że przerywam, bardzo dużo restauracji nie ma otwiera się i zamyka, tak? Tak, bo nie liczą siły na zamiary. Okej, więc do konkretów. Okej, To jest football przede wszystkim. założone, co? Spółka pewnie, tak? Tak, tu jesteśmy Jako dyrektorami, ja i działalność. moja małżonka, mamy firmę Limited, także jesteśmy... Nie jesteście na Company House, tak? Tak, jesteśmy na Company House. Więc jakie są na przykład koszty prowadzenia takiego biznesu? Lokal, innego rodzaju opłaty. Okej, Zacznijmy akurat od tutaj lokalu. koszty nie są jakoś bardzo wygórowane, bo płacimy tutaj wynajem około 650 funtów, Okej. także nie jest źle, ale do tego jeszcze są takie rzeczy jak, no oczywiście prąd, gaz, licencja na alkohol, tak jak już wcześniej żeśmy rozmawiali. Ile z taka Dawidem. licencja może kosztować? Szczerze nie pamiętam, ile kosztuje zrobienie licencji, bo ja to robiłem kilka Lata lat temu. temu, ale co po kolei. Najpierw trzeba zrobić licencję na siebie, czyli personal license, czyli trzeba nauczyć się tego, zdać, zapłacić, dostaje się certyfikat i to uprawnia mnie do sprzedawania alkoholu, nie tylko tutaj, ale mogę gdzieś iść, pracować Poza jako barem. barman i też mogę sprzedawać alkohol, mogę zarządzać zespołem, który sprzedaje alkohol za barem, bo ja mam tą personal license. Jeżeli już mamy personal license, musimy mieć premises license, czyli miejsce do sprzedawania alkoholu na to miejsce. Czyli pozwolenie na sprzedaż alkoholu w tym miejscu. Musi być ktoś, kto ma pozwolenie na sprzedaż tego alkoholu i miejsce też musi mieć pozwolenie na alkohol. Zrozumiałe chyba, nie? Tak jest. No. I to też trzeba aplikować. Aplikujemy w lokalnym kansilu, musimy wywiesić niebieską karteczkę na zewnątrz, żeby poinformować wszystkich wokoło zainteresowanych, że w tym lokalu będzie sprzedawany alkohol do którejś tam godziny, bo o licencję też, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, o licencję też się stara się do którejś godziny, czyli można mieć licencję do 10, do 11, do 5 rano, do 2 rano. To wszystko zależy od tego, jaki establishment, czyli jakie miejsce mamy. I to samo mają nawet hotele. Tak, tak. Wiem, bo jak wynajmujemy salę na nasze konferencje, gdzie przychodzi masa osób, nagle informujemy wszystkich, że o tej godzinie będzie zamknięty bar, ale dalej możemy urzędować, bo po prostu oni mają licencję licencję do do tej godziny. konkretnej godziny. Mało tego, w Anglii jest jeszcze tak, że, taka ciekawostka, że jest mezie, czyli niektóre alkohole, dlatego jest bardzo ciężko, dlatego Anglicy się dziwią, jak Polak przychodzi gdzieś na dyskotekę i mówi butelkę Ballantine'a. Oni, no nie możemy butelki dać, sprzedajemy na szoty, bo to jest według prawa też. To też jest taka ciekawostka. Czyli jak mamy lożę, stolik swój, to nie możemy na przykład zamówić w butelkach? No, jest ciężko. Okej. Jest ciężko. Jest na szoty, można butelkę, ale butelka jest policzona jako na szoty. Okej, Załóżmy. rozumiem. To też jest, żeby na przykład uchronić ludzi od picia dużej ilości alkoholu. Czyli ja na przykład nie mogę nalać gościom 150 ml alkoholu w jedną szklankę. Rozumiem. Żeby ktoś sobie tam golnął i... Widząc centra miast w sobotnie wieczory, to nie wiem, czy ta ochrona cokolwiek pomaga, ale okej, no urzędnicy zawsze próbują znaleźć Tak. jakieś niestandardowe rozwiązania, które i tak się w życiu rzadko kiedy sprawdzają, tak? Więc tak. Więc Alkohol to jest przede wszystkim miejsce. Kochani, miejsce. Moje miejsce nie jest dobre, bo tutaj nie ma tak zwanego footfallu. Footfall, czyli ludzie. Ale już użyłeś tu tyle serca, że się trzymasz tego miejsca. Przez 5 lat my żeśmy już sobie zbudowali społeczność gości, ludzi, którzy tutaj do nas wracają. Mamy stałych gości, którzy są naszymi stalakami, tak zwane regulars. Tylko żebyśmy to wypracowali przez x lat. Jeżeli ktoś liczy na to, żeby mieć zwrot szybko, no to footfall jest bardzo ważny. Jeszcze raz powtarzam, przepraszam, footfall, czyli ruch na Tam, gdzie zewnątrz. są ruchliwe Tak, tam gdzie są ruchliwe, chodniki, tak.
zrobione, dostosowane do ludzi chodzących na zewnątrz. Czyli jeżeli tu są studenci, to dostosować to jedzenie do tych studentów, jeżeli... Tak. No jeżeli są studenci, to jakbyś otwierał, nie wiem, jakąś ekskluzywną francuską restaurację, włoską czy jakąkolwiek inną, Tak. to może nie być pod klienta docelowego, tylko raczej coś szybszego, smacznego. My jesteśmy w centrum, ale jesteśmy poza centrum, bo to jest taka ślepa jednokierunkowa ulica i w sumie jak wyjdę prosto, skręcę w prawo, to jestem w centrum Barnsley, ale w związku z tym, że ta uliczka gdzieś tam jest schowana, to już ten footfall nam ucieka. Powiedz mi, czy jak zaczynałeś, czy starałeś się ciąć koszta na, jeżeli chodzi o lokal, na wszystkim, co jest możliwe, starałeś się robić coś sam, czy po prostu wziąłeś ekipę, żeby Ci zrobili cały tutaj homestaging, prace remontowe, jak to wyglądało w Twoim przypadku? Na samym początku mieliśmy Dawida. Dawid nam zrobił tutaj fajną robotę. A później wszystko sam. Tylko i wyłącznie dlatego, że no po prostu wychodziło to taniej. Czy stoły, czy półki, czy nie wiem, dekoracje, czy bardzo dużo. Bar też nam ktoś robił. Bardzo zdolna Czyli co, pani. stoły sam na przykład? No, na przykład stoły robiłem sam, tak. Stoły robiłem sam, stoły sam czyściłem, sam polerowałem, sam lakierowałem, także stoły są i to też już chyba trzecie z kolei. No bo jedne miałem, wyczyściłem, no tak sobie wyglądały, drugie już docinałem, a to już jest dąb i to już wygląda fajnie. I dzięki temu, że te stoły tak wyglądają, ja już nie używam obrusów. Kiedyś miałem pełne nakrycie, czyli obrusy białe, serwetki. Na ten moment mamy tylko serwetki, notabene prasowane przeze mnie. Prane i prasowane. Dlatego, że tak naprawdę restauracja nie działa cały tydzień, bo mamy dni, które jest po prostu mniejszy ruch i jak miałeś czas, to w te dni mogłeś spędzić właśnie je na ulepszaniu tej restauracji, tak? Tak, my żeśmy teraz zdecydowali po dłuższym czasie, że po prostu się nie kalkuluje, żeby otwierać 7 dni w tygodniu, bo koszty prowadzenia przewyższają koszty sprzedaży. Więc nie ma zwyczajnie Nie ma po prostu sensu. Dlatego jesteśmy otwarci czwartek, piątek, sobota, niedziela na ten moment. Teraz ostatnio żeśmy też dodali niedzielę z niedzielnym obiadem, a jeżeli chodzi o 3 dni, czyli czwartek, piątek, sobota, jesteśmy otwarci do godziny 17, czyli mamy jedno menu, całkiem obszerne. Można też znaleźć fajne rzeczy w tym menu, takie jak nasze polskie przysmaki. No, oczywiście standard pierogi są i jest bigos. I jest dużo innych fajnych rzeczy. Więc tak, mówiliśmy troszeczkę tutaj o różnego rodzaju kosztów, tak? Ja na przykład wiem, że często, załóżmy w dużych restauracjach jest sporo odpadów, jeżeli chodzi o produkty, tak? Ale też wydaje mi się, że jeżeli restauracja jest dobrze, powiem to kolokwialnie, wyśrubowana, czyli po prostu ktoś pilnuje tego, pilnuje tych produktów, pilnuje zamawiania produktów, to można tak naprawdę zaoszczędzić i nie mieć tylu strat, jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Jak to jest w Twoim przypadku? Może nie tyle zaoszczędzić, co nie stracić. Okej. Tak, u nas jest, można powiedzieć, zero waste'u, ale to jest zasługa kuchni, czyli mojej małżonki. No, jesteśmy, w związku z tym, że jest to nasz biznes, to my go pilnujemy tak, żeby ten food cost, czyli food cost, obliczanie opłacalności dania i beverage cost, czyli obliczanie opłacalności kawy, herbaty się spinał. I to też jest wszystko uczone przez długi czas. Metodą prób i błędów. Tak, i to jest metodą prób, jak dupsko sparzysz, to wtedy się nauczysz. Najszybciej. Tak. I nie mamy waste'u, bo zakupy są robione na bieżąco. Nasz produkt jest taki, że potrzebuje robić zakupy na bieżąco. To jest, notabene jest jeszcze mało, jest to małe miejsce, ale nawet jeżeli jesteśmy otwarci 4 dni w tygodniu, to my i tak przez pierwsze 3 dni, tak naprawdę poniedziałek, może połowę wtorku siedzimy i nie wiem, i pijemy herbatę rano, bo tak to po zawiezieniu młodzieży do szkoły my non-stop coś robimy. Non-stop, albo musimy zrobić zamówienie, albo menu trzeba wysłać, albo trzeba skonstruować jakieś menu weselne, albo tutaj trzeba przynieść coś zrobić, przybić gwoździa.
tu coś się zepsuło, tu coś trzeba naprawić, tu gdzieś do kogoś trzeba zadzwonić, tu trzeba wina zamówić i tak dalej, i tak dalej. Także to jest niekończąca się opowieść bycia cały czas na bieżąco ze wszystkim. Okej, ale, bo wiesz, jakoś może to tak brzmieć, że zostałeś niewolnikiem swojego biznesu. Jednak dalej to robisz, tak? Opłaca się to robić? Zarabiacie chociaż minimum wage? Dla nas się opłaca, po jakimś czasie już się opłaca. Jesteście w stanie z tego wyżyć, zaoszczędzić, reinwestować pieniądze? Jesteśmy wyżyć, troszkę Nie mówię zaoszczędzić. może tutaj o czasach Ja nie pandemii. ma- Mówię o normalnym roku. Teraz dopiero się to wszystko budzi do życia. Także jeszcze nie jesteśmy w stanie aż tak A bardzo porównując stwierdzić. do lat sprzed pandemii? Powiem Ci, że nawet i pandemia to i tak jest coraz lepiej. Okej. I jakiś tam co pół roku, co kilka miesięcy, jak robimy review, to ten schodek coraz jest wyżej. Także fajnie, wszystko na plus, ale nie tylko jesteśmy w tej restauracji, bo też robimy cateringi. Załóżmy, nie wiem, u Was byłem w tamtym tygodniu, Tak. mieliście okazję spróbować jedzenia, mieliśmy przyjęcie weselne, mamy, nie wiem, większe zamówienie na, nie wiem, na zebranie naprzeciwko, także staramy się Nie tylko tak. Nie możemy się też skupiać na restauracji, bo nie zawsze jest pełne obłożenie. Jest też tak, że jest pusto, no nie oszukujmy się, ale to jest uwarunkowane różnymi, Pogodą. na przykład niedziela, troszeczkę popada, czy mają Państwo stolik, czy mają Państwo stolik, czy mają Państwo stolik. Jest to loteria dzienna, bo jeżeli chodzi o piątek, sobota, czwartek, to mamy rezerwację, ale niedziela pokazuje, że to jest loteria, czyli wszyscy rano się budzą, że zjedliby jakiś obiadek gdzieś, a że ktoś ma ochotę, żeby przyjechać do mnie, to dzwoni na bieżąco, czy jest stolik za godzinkę. No niestety, nie ma, ale nie ma, bo my mamy 6 stolików, także to, żeby zapełnić, to jest chwila. Teraz jeszcze sadzamy na zewnątrz, także to też jest dodatkowy jakiś przychód, ale jak niedługo się Tylko zewnątrz jest tak długo, jak jest pogoda. Tak. Więc plus jest taki, że są ekstra stoliki, ale minus, że są Tak. tutaj. Ale będziemy się rozrastać pewnie u naszych sąsiadów, także też tam planujemy robić. Cały czas teraz robimy tapas, czyli mamy osobne menu. U naszych sąsiadów tam jest od cholery miejsca. Także jest gdzie uciekać. Dobrze, dla kogoś, kto słucha tego, mógłby sobie pomyśleć, że zostałeś niewolnikiem swojego biznesu. Czy tak jest naprawdę? Czy nie masz w ogóle życia prywatnego? Czy jednak jest gdzieś ten balans? A jeżeli jest, to jak to rozwiązujesz? No właśnie, ten balans sobie stworzyliśmy, jak się ta pandemia zaczęła, bo dostaliśmy takiego klapsa w twarz, że nagle wszystko musi być zamknięte. No i co teraz? Jak teraz? Co teraz mamy zrobić? Pomalutku, oczywiście nie mówię, że żeśmy całkowicie zostali bez niczego, bo państwo nam pomogło. Jak gastronomii i jak innym małym biznesom, my otrzymywaliśmy pomoc od państwa, ale my mogliśmy będąc otwarci, mogliśmy dostać o wiele więcej. My chcieliśmy pracować. Tak. Nie chcieliśmy siedzieć i no dobra, no to zapłaci, to żeśmy opłacili, tamto żeśmy opłacili, my sobie gdzieś do pracy pójdziemy, knajpka jest zamknięta. Gastronomia ma to do siebie, ja z takiego założenia wychodzę, że jeżeli nie ma Ciebie wśród ludzi wokoło, to Twój biznes zamiera. Czyli jeżeli nie przypominasz się, jesteśmy, halo, mamy to, jesteśmy, próbujemy z tym, halo, jesteśmy, to ten biznes pomalutku się zwija i ludzie mają tyle rzeczy na głowie, że nikt nie będzie pamiętał o jakimś tam passion. Ale mówimy o ludziach, a ja się pytam o balans w Twoim życiu. A w moim życiu? Czy masz ten balans? Właśnie go Nie odnalazłem. skupiać na biznesie. Ja się pytam, czy masz to życie rodzinne, właśnie go a dalej mówisz o odnalazłem. biznesie. Właśnie go odnalazłem, bo teraz na przykład zamykamy na prawie miesiąc czasu, bierzemy rodzinę i jedziemy odwiedzić po długim czasie naszą rodzinę w Polsce. Także tutaj pokazuje, że żeśmy ten balans. Okej, a w tygodniu, w miesiącu są jakiekolwiek dni dla Was, dla rodziny, czy cały czas jest po prostu praca? Nie, my mamy moja młodzież, na przykład mój młodszy syn
gra w piłkę i to w miarę często, także my jeździmy, zawozimy go na tą piłkę. Spędzam z Olą bardzo dużo czasu teraz rano, no bo notabene, że jesteśmy otwarci o 17, także zawsze i to jest mistrzostwo, bo zawsze nigdy nie było na to czasu, a teraz po zawiezieniu młodzieży do szkoły, każdy wie, jak ma dzieci, to wie, wracamy sobie do domu i dobra, zanim zaczniemy cokolwiek robić, to co robimy? Czy idziemy gdzieś na spacer, czy jedziemy gdzieś na śniadanie, czy idziemy zagrać w squasha, także to jest nasz balans. Macie taki poranny rytuał dla siebie, tak? Na przykład. Świetne. Ja też uwielbiam swoje poranne rytuały z moją żoną. Jutro jest środa, dzisiaj jak nagrywamy jest wtorek. I w każdą środę na przykład z żoną sobie spędzamy w środku tygodnia cały dzień na parkach narodowych, robimy sobie takie trasy 10-15 km i to mi daje naprawdę bardzo dużo, bo oczyszczam sobie umysł, uspokajam się, troszeczkę zwalniam. Dzięki temu też mam zawsze sporo pomysłów, bo stoję z boku, już nie myślę o tym, co jest dzisiaj do zrobienia i mój mózg nie jest cały czas nakręcony na kolejnych zadaniach, tylko mam taki czas, żeby sobie stanąć po prostu z boku tego wszystkiego i spojrzeć na to na chłodno. Mi to na przykład bardzo pomaga i wiem na przykład, że no niektórzy twierdzą, że po prostu cały czas trzeba... Ale to można sobie cały głowę czas zagotować. Tak, Jak zagotuję tak sobie głowę wchodzę w i spada Ci bo- efektywność. Spada Ci tak, produktywność, to spada ja Ci sobie tyle efektywność. czasu zagotowałem, że coś musi być teraz wysłane, bo już teraz ja mam manię, nie wiem, dostajemy maila z zapytaniem i ja już mam manię, żeby odpowiedzieć na tego maila. Ja nie jestem, a teraz już mam troszeczkę inaczej. Teraz przemyślę, ostudzę głowę troszeczkę. Ja miałem dokładnie tak samo i na początku jak zaczynaliśmy nasz biznes, Są rzeczy ważne i ważniejsze. na początku jak zaczynałem nasz biznes, to startowaliśmy rano, a kończyłem nawet o 23, 22, 24, Tak. bo na przykład wysłał księgowy, potrzebuje te dokumenty, wysłał prawnik, potrzebuje to, wysłał broker, potrzebuje tamto. Ja wchodziłem na komputer Tak. i zaraz już robiłem, skanowałem, żona podpisy robiła i w domu, w sypialni gdzieś tam, byliśmy dalej w pracy i w końcu powiedziałem stop. No. Koniec z tym. Przychodzimy do domu, jest zakaz robienia czegokolwiek. Jak nie zdążymy w biurze, trudno, musi poczekać jeden dzień, tak? Bo po prostu można zwariować i czuć było, że ten stres narasta, a u mnie w końcu zaczęło być to widoczne po kolorach włosów, tak? Więc trzeba w pewnym momencie zwolnić. Można dalej się świetnie rozwijać, można inne sposoby, inne rozwiązania bardziej efektywne wprowadzać do swojego biznesu i to wcale nie znaczy, że trzeba tak jak na początku poświęcać całe swoje życie. Bo ja nie ukrywam, że na początku to było u nas pierwsze lata pewnie tak samo jak u Ciebie. Od świtu aż do zmierzchu, tak? No ale dzisiaj... Nawet jeżeli nie robiło się tej fizycznej pracy, to cały czas mózg... Głowa pracowała. Tak, cały czas głowa pracowała i naprawdę można przepalić głowę. Można się wymęczyć cały czas myśleniem, co trzeba zrobić, jakby to zrobić, jakby to ulepszyć, co trzeba jeszcze więcej sprzedać, coś nowe menu. To jest niekończąca się opowieść. Posta trzeba puścić, Instagram. Tak jest. Jacek, bo Ty słuchaj, jako już pytanie jako osoba już prywatna, tak? Tak jak sam dzisiaj stwierdziłeś, jak porozmawialiśmy troszeczkę o tych masonach, że to tak naprawdę były cechy kupców, rzemieślników, które się po prostu łączyły, żeby robić biznesy. Tak samo my łączymy naszą Polonię tutaj na naszych wydarzeniach, czy to na moich warsztatach, czy na różnego rodzaju wyjazdach, wypadach, czy konferencjach. Robimy tego naprawdę dużo, bo ja po prostu wierzę w ludzi i z tymi ludźmi robię biznes, tak? I dlatego uważam, że to, co ja tworzę dla siebie, dla mojej rodziny, zawdzięczam tak naprawdę świetnym kontaktom i osobom, które poznajemy, tak? I między innymi na naszych spotkaniach poruszamy też tematy związane z giełdą, z krypto, z metalami szlachetnymi, z biznesami, księgowością, prawo, jest po prostu multum różnych zagadnień. Sam dobrze wiesz, czym się zajmujemy i Ty jako osoba prywatna, czy również dywersyfikujesz? Staram się. Ostatnio już nawet podwójnie się staram. Kiedyś się też bawiłem w kryptowaluty, zanim jeszcze otworzyłem restaurację, ale kto to wiedział? Co by było gdyby? Summa summarum, tak, staram się dywersyfikować, jestem troszeczkę na giełdzie. I całkiem nieźle się znasz na tej giełdzie, bo kiedyś chyba z godziny czasu spędziliśmy na rozmowie o giełdzie, tak? Czy się znam? No, staram się mniej więcej trzymać albo słuchać tych ludzi, którzy cały czas robią ten research.
w związku z tym, że my nie mamy czasu na ten research, to fajnie jest posłuchać kogoś, kto to robi za nas i wyciągnąć swoje własne wnioski. No i oprócz tego jeszcze staram się cały czas doszkalać, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo moim zdaniem przespałem bardzo dużo lat, jeżeli chodzi o to, i już sobie obiecałem, że już drugi raz nie prześpię. Także uczę się, poznaję fajnych ludzi, mamy kontakt cały czas, nie tylko z Dawidem, ale Jest masa różnych ekspertów. Masa. I najlepiej jest takich ekspertów znać też osobiście, bo wtedy poznajesz człowieka, a nie eksperta. Prosty przykład. Mam w biurze, pozdrawiam Cię Kuba. Kubuś, no. Tak, ambitnych bardzo, bardzo ludzi u mnie w biurze i mieliśmy wyjazd i Kuba mówi, słuchaj Dawid, jutro jest pre-sale, ja wierzę w ten projekt, ja sprawdziłem, pokaż mi co to jest za projekt, on go przecież znalazł, nie ja, więc już mi pokazał, znam człowieka, który ten projekt robi, wydaje mi się, że może to być naprawdę dobry strzał. Zainwestowaliśmy po 2000 funtów, następnego dnia Kuba mówi, Dawid, zarobione jest 12 000 funtów, tak? Więc ja też nie zachęcam, słuchajcie, bo inwestycje typu kryptowaluty to jest na pewno ryzyko też, tak? Trzeba się liczyć z tym, że można nawet stracić wszystko. Albo stracisz 100%, albo zyskasz 300. Przykładowo, tak? Więc trzeba się liczyć z tym ryzykiem, bo ludzie też duże majątki na tym tracą. Giełda troszeczkę już inaczej działa, bo mówimy tutaj o giełdzie akcji i obligacji, gdzie ty inwestujesz w firmy. To możesz sprawdzić też, czym się ta firma zajmuje i czy wierzysz, dywidendy. tak, i czy wierzysz w jej pomysł, nie? Więc to też jest dywersyfikacja, w którą ja na przykład wierzę. W rzeczy, które ja nie wierzę i gdzie was inwestować. Gdzie was naprawdę ostrzegam, to uważajcie po prostu na piramidy finansowe. Jak ktoś wam obiecuje bajeczne zwroty, tak ostatnio do mnie pewna osoba powiedziała, że Dawid, ile ty dajesz inwestorom? Ja mówię, daję. W zależności od tego, czy potrzebujemy kapitału. Jak nie mam dużej presji na kapitał, a mamy dużo inwestorów, to oferta może być 5-6% na rok i to jest i tak dużo więcej niż mają w jakiejkolwiek lokacie na rok. Jeżeli mamy duży projekt i potrzebuję kapitału, zbieram kapitał, na przykład osiedle tak wybudowaliśmy i sprzedaliśmy dzięki naszym inwestorom, to wtedy oferuję przykładowo 10% w skali roku. I do mnie ta osoba mówi, w skali roku? To ja mam biznes, gdzie oferują tyle w skali miesiąca. Ja mówię, jaki normalny człowiek biznesu będzie Ci płacił 8-10% na miesiąc, kiedy może iść na najgorsze pożyczki, jakie weźmie, to wyjdzie mu to po prostu taniej, tak? Więc dla mnie od razu się zapalają wszystkie sensory, wszystkie lampki. Uwaga, patrz, piramida Ponziego, tak? I kiedyś do mnie człowiek napisał i rzeczywiście piramida to była. No bo ja zainwestowałem tutaj 50 000 funtów i ja jestem szczęśliwy, dostaję po 400, po 500 funtów. Ja mówię, okej, z czego ty to dostajesz? No dostaję to z takiego biznesu. A mówię, a ty wiesz skąd oni mają pieniądze? Znasz ich projekty? Wiesz na czym oni zarabiają? Nie wiem. To ja ci powiem na czym oni zarabiają. Ty wpłaciłeś pieniądze i dostajesz teraz kawałek tego, co ty wpłaciłeś, wypłacane co miesiąc. Żeby cię w przyszłości spłacić, ktoś inny musi wpłacić pieniądze, ale te odsetki narastają. Potem ktoś inny musi wpłacić, inny aż Cały czas ludzie muszą wpłacić pieniądze. Tak jest, aż w pewnym momencie ta piramida się sypie, więc na takie rzeczy trzeba uważać. Też kiedyś w coś takiego się wkleiłem, no. Dawno temu. Straciłeś pieniądze? Straciłem, no. Właśnie. Nazywało się to Sam mało co... Banner z broker. Sam mało nie straciłem 10 000 funtów, ale dzięki temu, że mam swoje zasięgi, po prostu zagroziłem tą osobom i szybko się wycofałem, włożyłem pieniądze i już jak zobaczyłem, że to co było obiecywane od początku tego projektu, po kolei nic nie zostało wprowadzane, to było 10 000 funtów. Część oglądających na pewno wie o czym tutaj mówię. I powiedziałem, że albo mi oddacie te 10 000, bo ogłosiliście się na Facebooku, że jeżeli ktoś chce, to wypłacacie pieniądze i wypłacacie je z procentem. Tam powiedzieli, że wypłacają 100%. Ja powiedziałem, że okej, nie ma problemu, to jak chcę moje pieniądze plus te 100%, proszę mi to oddajcie. To zaraz się zaczęło, nie, już to 100% nie działa, jest 50%. Ja mówię, nie ma problemu, oddajcie mi to, nawet sobie ma 50 działań. Zapytali, a ile płaciłeś? 10 000 funtów, mówię. Dla kogoś może dużo, dla kogoś mało, tak? Ja dałem coś na spróbowanie.
Nagle się zmieniła retoryka, nie, już wiesz co, to już nie działa. Mówię, ale dzisiaj mam screena z waszego postu, dzisiaj daliście, że wypłacacie. Więc proszę mi to wypłaćcie, a jak nie, to ja to upublicznię, tak? I może skierujemy sprawę gdzie indziej. No i po prostu się wystraszyli i powiedzieli, ok, możemy ci oddać twoje pieniądze, czy chcesz je z powrotem? Mówię, tak, chcę je z powrotem. No i była taka sytuacja, że po prostu ja przelałem legalne moje pieniądze z prywatnego konta opodatkowane, a musiałem je odzyskiwać w reklamówkach, tak? Przyjechały w gotówce w reklamówkach. Ja mówię, no to teraz co, mam iść do banku i skąd te pieniądze wróciły? Więc miałem taki też epizod w swoim życiu i dało mi to po prostu też szybką lekcję, ale kto mnie tam wprowadził? Ludzie, których znałem, bo takie jest dosyć często, których znałem od paru lat i którym po prostu wierzyłem i ufałem. Dobrze, że się wycofałem, bo projekt całkowicie upadł, a osoby, które mnie wciągnęły, innych wciągnęły, też zwaliły to wszystko na człowieka, który ten projekt tworzył, tak? I nie chcę wchodzić już w szczegóły, czyja tam była wina, tak? Ale ktoś dostaje za coś prowizję, a potem nie poczuwa się w ogóle do odpowiedzialności, tak? Więc lekcja też dla mnie była, mówię o tym dla was, żebyście uważali, jeżeli ktoś od was chce brać kapitał i będzie wam obiecywał niebotyczne zyski, bo tam miały być zyski, że kupujesz za grosza, a sprzedasz za 50 groszy, więc wow, zobaczcie jaka przebitka razy 50. To trzeba po prostu uważać, tak? Że nie wszystko złoto, co się świeci. Plany na przyszłość. Dużo planów jest na przyszłość, ale jeżeli chodzi związane z życiem i biznesem. Z życiem i z biznesem, wypuścić moją młodzież z domu, żeby młodzież mi wyrosła na dobrych ludzi, to jest mój największy plan na przyszłość i mieć zapewniony spokój już po 50. Tak sobie myślę i do tego chcę doprowadzić. Nie wiem, czy chcę zostać w Anglii, najprawdopodobniej nie, ale też nie chcę wrócić do naszego kraju, bo już wiem, żebym się tam nie odnalazł. Chyba, żebym nie musiał pracować, to wtedy bym się odnalazł, ale jeżeli miałbym prowadzić tam biznes, to Mogło być ciężko? podziękuję. Okej. A jeżeli chodzi o restaurację, my jesteśmy jeszcze tutaj, jesteśmy już tutaj 5 lat, jesteśmy jeszcze związani z tym miejscem przez 3 lata, także cały czas ciśniemy, rozwijamy się i szczerze powiedziawszy, zawsze chciałem mieć restaurację po prostu większą. Większe możliwości, większa restauracja. Czyli jest szansa, że jak skończy ci się umowa na tej restauracji, przeniesiecie na większy obiekt. Może będzie szansa nawet to zrobić wcześniej, tylko dlatego mówię, my mieliśmy ostatnio bardzo dużo szans, ale się szanse rozpłynęły, dlatego już jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o szanse różnego rodzaju. Także przytrzejony tygrys, ukryty smok. Okej. Tak to wygląda. Czuwacie Cały czas czuwamy. Jeżeli stwierdzimy, że to jest dla nas, idziemy w to. Ale też musimy właśnie ten balans i kalkulować przede wszystkim. I kalkulować, tak? tak. Na tym polega biznes, bo to jest podejmowanie ryzyka. Tak, jeżeli załóżmy dostaniesz szansę lokalu w innym mieście, tak. no to jest jakby nie patrzeć ryzyko, bo teraz lokalna społeczność się nie zna, tutaj masz pewnie ludzi lokalnie, którzy sobie wsiądą auto, tutaj już podjadą, jestem tak? na ciepłej poduszce. Tak jest. A wtedy trzeba wejść znowu pod zimny prysznic i można się sparzyć, ale można też iść do przodu. Tylko że mały potwór mało musi zjeść, duży potwór musi dużo zjeść. Przenoszenie się do większej restauracji wiąże się to z różnymi innymi ryzykami, kosztami, więcej ludzi trzeba zatrudnić. Ja nie mówię, że ja się tego boję, tylko teraz już bardziej to kalkuluję. Masz też rodzinę na utrzymaniu. Tak, bardziej to kalkuluję i robimy za i przeciw, czy my po prostu jesteśmy w stanie, albo mamy na to siłę, albo mamy na to chęć, żeby pociągnąć większą restaurację. Tutaj obok nam się, fajnie, żeśmy się dogadali z naszymi sąsiadami i coś możemy stworzyć, nie wychodząc stąd, no to po co mamy wychodzić? Także zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Tak, właśnie, bo planowanie, wróciliśmy
po pierwszym lockdownie w tamtym roku żeśmy mieli ogromne plany. W ogóle 2020 miał być przełomowy, jak dla większości. Mieliśmy wielkie plany, wróciliśmy, otworzyliśmy, pochodziliśmy, mieliśmy otwarte 2 miesiące i znowu nas zamknęli. Także są Jest to trochę rzeczy, demotywujące. tak, są rzeczy, na które nie mamy wpływu, chociaż dużo ludzi by powiedziało, że mamy, ale nie mamy wpływu. I na to też trzeba być przygotowany. Okej. Więc tak, słuchajcie, podsumowując, dzisiejszym moim gościem był Jacek. To ja. Tak, Jacek Tak. Suszka. Passion Food. Passion Food możecie znaleźć w internecie, możecie znaleźć numer kontaktowy, zamówić, przyjść, poznać Jacka osobiście, porozmawiać, zjeść. Jestem. Jest tutaj zawsze obecny. Jeżeli Wam się podobało to, co robimy, promujemy naszą przedsiębiorczość, nie zapomnijcie skomentować dla zasięgów, niech to będzie taktyczny komentarz nawet, dać łapkę w górę, jeżeli się nie podobało, chcecie dać łapkę w dół, to dla pewności trzeba kliknąć 2 razy standardowo. Subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i co? I przede wszystkim udostępniajcie, tak? Niech się nasza Polonia rośnie w siłę, niech nasi rodacy się bogacą. Ja zawsze na to naciskam. Im my będziemy stać mocniej na ziemi, będziemy mieć lepsze fundamenty, w ten sposób możemy nawzajem sobie pomagać i budować lepszą przyszłość, a nie tak naprawdę na biciu piany, to co robią w telewizji, a w szczególności politycy. Dużo biją piany, to my musimy, słuchajcie, robić swoje, my musimy sobie nawzajem pomagać, my musimy budować lepszą przyszłość, a nie skupiać się na tych, co w telewizji biją pianę, bo na nich tak naprawdę nie ma co liczyć, musimy liczyć na siebie. I nawet nie liczmy na te emerytury, bo nie wiadomo, co te emerytury w przyszłości przyniosą. Dlatego ja zachęcam Was do tego, żeby skupiać się na tym, generować jakieś oszczędności, lokować te oszczędności w różnego rodzaju projekty. Mogą być to własne biznesy, nieruchomości, metale szlachetne, być może kryptowaluty, giełda. W każdym bądź razie myślcie o sobie, o swoich rodzinach i o tym, żeby być też w przyszłości bezpiecznie. Jeszcze raz dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę. Dziękuję również. Pozdrawiam Was, cześć! Hej.